Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Cześć Kubuś. Na targach Agrotech Kielce. Dzisiaj pierwszy dzień, Tak 8 jest. marca 24. Mamy sporo maszyn. W tym kilka całkiem nowych. Dokładnie. Dużo ciekawych informacji o tych maszynach, pomagających, umożliwiających zakup w tych trudnych czasach teraz, bo Czasy są bardzo trudne, ale no, są dotacje, które za chwilkę analizowane. Mamy troszeczkę tematów, gdzie zaczynają być już na ostatniej prostej wnioski z poprzedniego naboru, z rozwoju małych gospodarstw. sporo wydarzeń na tegorocznych targach. No, sporo osobistości. Tak, i wśród klientów, ale i nie tylko, bo tak zwani ludzie z góry się pojawią. No, na targach rolniczych, zwłaszcza tych tutaj, zawsze to się dzieje. Także dzisiaj po raz kolejny, tym razem nowy. Ale minister. Tak, tak. Spodziewamy się, że będzie rozmowa z szefem o sytuacji, no, oby jakieś dobre wieści. Każdy, że tak powiem, ich oczekuje, bo w ostatnim czasie jest ich jak na lekarstwo, jak to się Tak, mówi. zgadza się. Zatem co, zobaczymy, może coś ciekawego urają, może jakiś rąbek tajemnicy zostanie zdradzony odnośnie gdzieś tam polepszenia tej sytuacji koniunktury. A następnie będziemy obchodzić i zwiedzać nasze stoisko, co tutaj mamy. No to bardzo się cieszymy, że pan minister nas tutaj odwiedził. Pewnie w każdym miejscu jakieś tam narzekania, że jest trudna sytuacja. No tak, ale tak jak chodzimy i prezes i ja często pytamy jak to sprzedaż zareagowała na tę sytuację, no bo rolnicy mają mniej środków. Mniej środków jest także na inwestycje w tych pozycjach unijnych. No nie? No właśnie i ja zauważyłem taką różnorodność zachowań, ale ciekawą rzeczą jest to, że my w traktorach mamy teraz, ale to tak od początku roku, teraz, w tym roku, o 50% większą sprzedaż niż rok wcześniej. O 50% większą. Z czego Tak. to by wynikało? Robimy dobre warunki, to może jest jedno, nie? Ale też są takie potrzeby klientów, że mamy w sumie to są niedrogie traktory, a dobre już sprawdzone, bo i to powoduje, że krok po kroku i tu jeszcze też mamy taką rzecz, którą przecież cały czas władze popierały, nie? Żeby rolnik, mały rolnik czy średni dywersyfikował swoją działalność, również o jakieś tam usługi pozarolnicze, czy jakąś tam działalność pozarolniczą. I zimą więcej ciągników sprzedaliśmy poza rolnictwo, tak jak tu widać komunalne na przykład, niż w rolnictwie, ale w tej chwili już rolnicy kupują. Niektóre z dużych maszyn też kupują, bo takie największe, najdroższe, to u nas są te na przykład rozrzutniki Bergmann, niemieckie, drogie, chyba najdroższe na rynku, a mamy umów też więcej niż w ubiegłym roku. To nie jest taka zapaść całkowita, nie jest. Tym niemniej wszędzie słyszymy to samo, że zboże niesprzedane, że niskie ceny, ale niezależnie od tego... Tak, no bo tak jest, ale niezależnie od tego, ktoś, kto się chce rozwijać i myśli długoterminowo, no to nie może się zatrzymać tak zupełnie, nie? Po to są też kredyty, są te dofinansowania i to obserwuję, że... Jest jakaś regionalizacja sprzedaży u Was? My jesteśmy w całej Polsce. Ja wiem, ale... I gdzie idzie lepiej? Jaki to kupuje rolnik, W których regionach się lepiej sprzedaje? Ja Wam powiem to w ten sposób, że to tak Wielkopolska kupuje więcej, nie? Wielkopolska, tak. Przeważnie tak to jest, że Wielkopolska, ale to już było zawsze, nie? Że Wielkopolska kupowała więcej, mazowieckie też, ale już nie tyle co Wielkopolska. I to jeszcze mogę powiedzieć, że północ bardziej stanęła, północ Polski. Ale Stanęła? no, stanęła z zakupami, spowolniła. Wydawałoby się, że tam te większe gospodarstwa są mniej wrażliwe na takie dekoniunktury, bo tak było jeszcze w ubiegłym roku. Większe gospodarstwa są bardziej wrażliwe na Ale rok koniunkturę. temu, jeszcze w ubiegłym roku, mali nie kupowali, a duzi kupowali. Obecnie ci z północy przyhamowali, natomiast w tym naszym regionie, kujawsko-pomorskie, łódzkie,
no, kupują i to nawet trochę lepiej niż w zeszłym roku. Pozdrawiam. Ja się cieszę, że minister mógł z bliska zobaczyć czy usłyszeć, a my mamy bezpośredni kontakt, także dzięki. No, minister chce wiedzieć, jak jest na rynku, pyta, my też informujemy i mam nadzieję, że jemu to pomoże też w podejmowaniu decyzji. Nie? No, widzę, to jest to, co ciekawe, tak mogę skomentować, że nikt za nim nie chodzi i nie rzuca jajkami, obelgami, jest bardzo spokojnie. No, zobaczymy, jak to będzie dalej na targach. Mamy ofertę przygotowaną też dla tego rynku przede wszystkim, gdzie wiemy, jest spore rozdrobnienie gospodarstw. Nie tylko duże maszyny, potężne, że można przyjść, zobaczyć, popodziwiać, ale tak naprawdę nie będzie to stricte maszynę pod nas. Tak. Natomiast tutaj jest oferta mocno przygotowana, podciągnięta, jak ja to mówię, pod klienta tutaj z tego regionu, ale też nie tylko tego małego. No, na całą Polskę. Tak, także pokrótce sobie obejdziemy. Tak, pokażemy, co jest. Pokażemy. To co, zacznijmy od ciągnika, no bo od tego, że tak powiem, się zaczyna, nie? Jest cabrio, jest daszek, najmniejszy z modeli. Tak, tego wersja bez kabiny. Dosyć popularne ciągniki, szczególnie przy pracach na przykład w tunelach. No i troszeczkę tańsze, więc dosyć popularny model przy wnioskach, właśnie wcześniej na restrukturyzację małych gospodarstw, teraz na rozwój małych gospodarstw. Czyli fajna, że tak powiem, sprawa, można pozbyć się starej, wysłużonej 30, 60. Albo dokupić nie? I przy okazji skorzystać, że tak powiem, z dofinansowania, co nam ten zakup ułatwi. Tak troszeczkę żartem mówimy, ale całkiem też poważnie, bo to są aspekty, które umożliwiają sporo osób w ten sposób działa w ostatnich latach. No bo, i te gospodarstwa, ten park maszynowy modernizuje. Nie? Zgadza się. Mamy troszeczkę większe modele. Tutaj jest model 2040. Gabarytowo, rozumiem, one są bardzo podobne czy zbliżone, ale już parametrami się różnią znacznie. Zresztą to prosto rozszyfrować po symbolice. Nie? Zgadza się. Ciągnik, który gabarytem mniej więcej odpowiadał Sowice 330 czy Władkowi T25, około tony 800 sam ciągnik na sucho. No i moc, a moc? No 40 koni, silnik na Common Railu z turbinką. Uważaj tutaj na głowę, Kuba. Kwestie BHP i bezpieczeństwa muszą być zachowane. Ale jest zabezpieczenie, także spokojnie. Jest wszystko zabezpieczone. A przy okazji może powiedzmy coś o tych promocjach, które, że tak powiem, występują w połączeniu zakupu ciągnika. Zgadza się. Tu akurat trzeba o tym powiedzieć, bo stoimy przy ciągniku w promocji z ładowaczem czołowym. Ładowacz czołowy Hydramet, wersja malowana w kolorze ciągnika z instalacją czy skrzynią, joystickiem. Na ten moment promocja została przedłużona. Ładowacz jest za pół ceny przy zakupie z ciągnikiem. Do tego... A jest to fajne jakby doposażenie. Przepraszam, że będę tak Ci wtrącał, bo ten ciągnik staje się zdecydowanie bardziej uniwersalny dzięki temu ładowaczowi. Zgadza się. To nie jest koniec promocji. Czy są jeszcze jakieś newsy? Są jeszcze. Dawaj śmiało, nie krępuj się. 7-letnia gwarancja. Okej. Chyba najdłuższa na rynku, No tak. jeśli chodzi o maszyny, o ciągniki. Także tutaj dosyć fajny bajer. To się łączy w tej chwili, także dla osób... Bo generalnie mówi się, że promocji się nie łączy, nie? Ale u nas jest trochę inaczej. U nas się łączy. Okej. Do tego dość korzystne finansowanie fabryczne, także też można tam całkiem tanio sobie ten ciągnik sfinansować, szczególnie w pakiecie na przykład z dotacją, gdzie masz jakąś sporą kwotę z agencji, a resztę można sobie z tanim kredytem sfinansować. Kuba. Chodźmy dalej, bo czas nas goni. Chcemy pozwiedzać, przedstawić jakieś piękne pomarańczowe stwory. Czy to inna marka, czy to taka sama marka, czy one się różnią, czy to tylko kolor? Zdecydowanie różnią się kolorem. To na pewno. A czy jeszcze czymś?
ciągnik 50 koni, tutaj akurat przygotowany pod taki wariant komunalny. Czyli taki przedstawiciel kultowy serii 3000, nie? Tam mieliśmy serię 2000, która tam mamy w swoim jakby portfolio dwa modele, 25-40 koni, natomiast tutaj mamy przedstawiciela serii 3000, Tak, której bodajże 50. ile modeli mamy? Tak naprawdę 3 modele, przy czym ta jest troszeczkę mniejszy, 50. To ma około 3 ton, czyli taki ciągnik mniej więcej za 60 gabarytem i mocą. No tylko ale wiadomo napęd już na 4 koła, klimatyzacja, nie ma o radyjko. czym mówić, inny komfort Dosyć pracy i bogato, tak dalej. tak. No To i jest- nade wszystko, jeszcze wracając przy tym kolorze orange, pomarańczu, no możemy go stosować, to nie przeszkadza ten kolor w rolnictwie rzecz jasna, Zgadza ale się. możemy też gdzieś tam rozwinąć swoje gałęzie dochodu i nie wiem, jakieś usługi wykonywać komunalne i tak dalej, tak jak tutaj przedstawiamy, taki zestaw tak naprawdę zimowy mamy, nie? Bo jest i pług, Dużo i tych jest... zestawów zostało sprzedanych w tym roku, bo faktycznie było trochę zimie, ona się szybko zaczęła. Także i te Postraszyła, że tak postraszyła, tak. I 50, i 40, 25 w zestawach komunalnych to był taki dosyć duży hit sprzedażowy w ubiegłym roku. No I bo co tam też faktycznie- ciekawostką można powiedzieć, różne warianty silnikowe jakby między nimi występują. Ktoś, kto jest zwolennikiem silnika bardziej oszczędnego, trzycylindrowego, to takowy jest w tym najmniejszym przedstawicielu serii 3000. Kolejne 65 i 75 koni mają silniki czterocylindrowe. Tak, te koła. Tak, oczywiście różne ogumienie. No i że tak powiem najnowszy model tak naprawdę, można powiedzieć, jeśli chodzi o uzupełnienie przedziału mocy, seria 4000, też długo oczekiwana. 90, 100, 110 koni, prosty ciągnik mechaniczny, coś co ludziom się bardzo podobało w tych małych traktorach, jest przeniesiony również do trochę większych. Do tych mocniejszych. Oczywiście tutaj też mamy wariant z ładowaczem w promocji i też mamy... Czyli jak tą rozumiem, przedłużoną gwarancję. ładowacze w promocji są do wszystkich modeli ciągników, od tego najmniejszego tak naprawdę, skończywszy na modelu Zgadza się. serii 5000, czyli tym największym No 130-konnym. i jak to promocja kiedyś się skończy, dlatego Jasne. nie ma co za długo czekać. Nie ma co odwlekać, tak nie ma jest. co odwlekać. Tu już taki większy model, seria 5000, to No już już- ciągnik taki już bardziej zaawansowany, Ciągnik z bardziej, rewersją elektrohydrauliczną, tak, z bardziej wieloma- zautomatyzowany, posiadający sprzęgło elektrohydrauliczne, Tak jest. posiadający 3 półbiegi na każdym z biegów, zmieniane pod obciążeniem. Oczywiście podnośnik na HR-ze oparty, fotel komfortowy, pneumatyczny, Po prostu większe traktory, już takie bardziej rozbudowane. ale nie tylko ciągniki mamy, nie? No właśnie. To na froncie, że tak powiem. drugiego rzędu. Idźmy, nie? Idźmy zobaczyć od kuchni troszeczkę. Tak jest. Tutaj jest Capello, no, marka, z którą jesteśmy związani od wielu lat. Jeden z największych producentów przystawek. na Przystawek świecie. do zbioru kukurydzy, ale i nie tylko, Tak, nie? składane headery do słonecznika. No, marka, którą nie trzeba jej przedstawiać, Tak. każdy ją zna. Każdy ją wie. Oczywiście, jeśli chodzi o szczegóły i Capello, i ciągników, zapraszamy do odwiedzin naszej strony www.korbanek.pl. Tam szczegółowo można się dowiedzieć, pozyskać informacje na temat każdej marki, każdego tak naprawdę modelu. Mało tego, warto odwiedzić zakładkę aktualności, ponieważ tam ciekawe rzeczy, newslettery są. też A, relacje a jakie? Na przykład byliśmy przy ciągniku 4000 seria. Nie wiem, czy pamiętasz, ciągnik jest do zdobycia zupełnie za darmo. I stoi tam piękny, taki z kokardą I stoi przed piękna, targami. tak, w konkursie Top Agrar Polska na 30-lecie bodajże Tak jest. działania, Działalności. funkcjonowania Także gazety Top Agrar. można tam. A i przy okazji powiedzmy sobie szczerze, sprzęgają się, że tak powiem, te lecia, bo nasza firma w tym roku obchodzi 35-lecie funkcjonowania, istnienia na Już rynku. nawet jesteśmy po. Już po. Tu za plecami Duże takie największe, sprzęty, gigantyczne maszyny, także nie tylko sprzęt, ciągniki dla tych najmniejszych gospodarstw Tak, czy średnich, ale dla tych największych, dużych. To już jest taka
Pełna lufa za przeproszeniem. Flagowy model, jeśli chodzi o rozrzutniki Bergmana, model TSW 6240, gdzie w podstawowej wersji to jest 24 metry sześcienna, tak naprawdę przy rozbudowie do ponad 30 metrów sześciennych. Tutaj jest model flagowy, jeśli chodzi o wielkość, ale i o wyposażenie. Tak, mamy V-Sprida, Tak jest, najlepszy system rozrzutu. czyli adapter bardzo precyzyjny, który potrafi rozrzucać nam na szerokość 36 metrów. Nie wspominam już o bardzo komfortowym sposobie sterowania poprzez ISOBUS, czyli widzimy wszystkie parametry, wszystkie funkcje z poziomu ekranu dotykowego. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce ISOBUSa, to może mieć standardowy terminal. Oczywiście. To jest Tak kwestia... samo duża maszyna może być, ale na, że tak powiem, zasadach sterowania manualnego wręcz No właśnie. się wyraźmy. Z tyłu Ale jeszcze i się znowuż schował mniejszy spójrzmy tam troszeczkę na tył, Głębiej. bo się też schował. Z kolei przedstawiciel jednoosiowców, jak ja to mówię. Tak, na wielkich kołach. Tak, na potężnych 50-calowych kołach też bardzo sprytna maszyna o podobnym, że tak powiem, adapterze, czyli dwa wałki poziome i talerze. Jest to tak zwany adapter uniwersalny, który nam się sprawdza przy rozrzucie i obornika wszelkiego rodzaju, ale też nade wszystko przy precyzyjnym aplikowaniu na przykład wapna, peletu i innych rzeczy. Też sprzęt do trochę mniejszego traktora, no bo wiadomo, nie każdy ma Dokładnie. 250. 250-300 koni. Tutaj jak najbardziej możemy sprzęgnąć gdzieś z ciągnikiem na poziomie tam 140-160 koni. Nie? Wracamy. Wracamy, że tak powiem, Tutaj, do kuchni. Idąc sobie w tym drugim rzędzie, możemy od razu spojrzeć na naszą nowość. Jest u nas sporo nowości. Tak, to jest całkowita nowość. Hiszpański producent siewników do kukurydzy Tak jest. i nie tylko Kubkowe, zresztą. precyzyjne, fasola, co sobie wymyślimy. Tu akurat właśnie mamy siewnik ilerzędowy, trzeba tam przejść z tyłu zobaczyć. To będzie czwóreczka. Tak. Czwóreczka, tak jest. Do wysiewu kukurydzy, ale i nie tylko. Tak. Buraka, rzepaku i tak dalej. Jest to jeden z najprostszych egzemplarzy o jakby stałym rozstawie międzyrzędzi. Tutaj manualnie byśmy musieli dopasowywać się z rozstawem. Natomiast są, że tak powiem, ramy oparte na konstrukcji teleskopowej, gdzie bezstopniowo praktycznie możemy sobie zmieniać szerokość międzyrzędzi, co jest niesamowicie ważne i wygodne, jeśli taki siewnik przeznaczamy dla firm usługowych na przykład i bardzo często te zmiany są potrzebne i wymuszane, bo nie wiem, jednego dnia chcemy siać kukurydzę, Tak, za chwilkę a drugiego na przykład buraka, nie? Na rozstaw 45. Tutaj mamy rozsiewacz. No przykładowy. nie zapomnijmy, bo jak posiejemy, to To trzeba tam trochę nasypnąć. trochę podsypać, żeby nam to rosło. No, Nie? chociaż nie od razu, no bo mamy tutaj Akurat jedno za drugim, tak stoi w dobrej kolejności. Rozsiewacze włoskiej firmy Maschio Gaspardo, również o różnych wielkościach. tak, od najprostszych do pełni zaawansowanych. Od 850 litrów skończywszy na ponad 3000 litrów pojemności i również w różnych konfiguracjach wyposażenia. Od najprostszych mechanicznych, skończywszy przez systemy wagowe oraz z tak zwanym wyposażeniem rolnictwa precyzyjnego. Nie? Kolejny przedstawiciel z marki Kemper, marki, której chyba nikt nie musi mieć przedstawionej. Aha. Tu mamy akurat adapter na dużych talerzach. Oczywiście, jeżeli chodzi o Kempera, mamy również sprzęty do zielonek. No, wszystko, co jest tak naprawdę podczepione pod sieczkami. Rozumiem, że pod różne marki, w zależności od zamówienia, nie gra roli, tak naprawdę Żadnego. tu nie ma problemu, są to maszyny. Są producenci, którzy korzystają z Kempera jako przystawki fabrycznej, więc też jakby to każdy praktycznie rolnik, który siedzi w tematach związanych z tego typu prawami, zna Kempera, no bo Jasna to sprawa. jest- Kuba, idźmy dalej, pozwiedzajmy jeszcze, pozwiedzajmy co tam ciekawego. jeszcze się znajdzie. Tych nowości jest więcej, nie tylko siewniki do kukurydzy i tam innych rzeczy, typ jak marka Sola, ale producent francuski Carré. Pielniki, to jest temat dosyć ostatnio popularny.
z racji tego, że ta ekologia. Tak. Od prostych maszyn, zastosowanie do różnych upraw. Ostatnio nawet robiliśmy taką konfigurację standardową do pielenia tytoniu sianego co 110 cm, bo już teraz wchodzą kombajny do tytoniu. Także tutaj oferta jest bardzo szeroka i faktycznie mają zastosowanie Pod kątem szerokości Tak. obsługi, ilości rzędów za jednym przejazdem. Tak, tutaj można zrobić, zresztą Carre jest jednym z takich liderów i wiodących firm w tym Kultowych w tym rynku, temacie. Tak. Także można zrobić prosto, można zrobić drogo i dobrze. Drogo i dobrze. Kamerki, fotokomórki. Tu coś małego, skompluje jakieś różne sekcje i tak dalej. Tak, siewnik precyzyjny do warzyw. Mamy tutaj monosema Okej. na dwóch różnych wariantach. Jeżeli chodzi o sekcję C, sekcję D, pojedynczą, podwójną, zbiorniki mniejsze, większe, opcjonalne. Różne, że tak powiem, kółka dociskowe, Tak jest. zagęszczające. Oczywiście jest to jeden z mniejszych, można powiedzieć, przedstawicieli, aczkolwiek nie najmniejszy. No, w przypadku monosema to i dwójki się sprzedaje, Tak, i ale kilkunastorzędowe. ale i nie? To, 12-rzędowe i jeszcze większe. Nie? akurat warzywa, no Kielce może troszeczkę tutaj mniej, ale bliżej Krakowa, no to tam tego faktycznie dużo, Jest takie dużo. zagłębie, Tak, się sprzedaje. w którym, że tak powiem, no te maszyny, że tak powiem, mają wzięcie i mają co robić. Nie? Kopareczki. Idźmy dalej, nie? Jakbyśmy już nie chcieli siać, uprawiać, rozsiewać nawozu, pielić. Potem chcielibyśmy wykopać dziurę, żeby zakopać te pieniądze. O, na przykład, bo nam tyle ich urosło. O, oby tak było, nie? Oby tak było. Wiemy, że ta koniunktura jest No, jest różna trudno teraz, ale- jest trudna. Chociaż warzywa akurat no tak w miarę, to tam nie ma aż tak ciężko jak w zbożu. Ale pamiętajmy, mimo wszystko jeszcze troszeczkę się cofając do producentów, tak jak na produktach Maschio Gaspardo mamy finansowanie fabryczne, faktycznie 0%, jeśli chodzi o finansowanie może na okres nie aż tak długi, bo w okresie rocznym mamy faktyczne 0. Nie? Także to gdzieś nam przy tej trudnej sytuacji, niełatwej dzisiaj, no, ułatwia jakby możliwość poczynienia zakupu. Może być powodem, żeby cieszyć się maszyną rok wcześniej. Dokładnie, nie? Ale wracając, kopareczka, Tak, no. troszeczkę ucieczka od branży takiej rolniczej stricte. Tak, w ogóle wchodzimy już teraz w taką branżę budowlaną, ale nie tylko. Mamy już to drugi sezon, trochę tych maszyn zaczęło pracować. Fajny, prosty sprzęcik, dosyć korzystny cenowo. Dużo japońskich podzespołów. No, Niejednokrotnie już żeśmy pokazywali, Tak. prezentowali i na kanale YouTube, a zwłaszcza nawet w relacjach na żywo, jak taką maszynę można wykorzystać, w jaki łatwy, prosty, przyjazny sposób możemy tutaj podmieniać sobie narzędzia tak. i stosować różne narzędzia, tak naprawdę łyżki skarpowe, łyżki podszybierne, szersze, węższe do kopania różnych Zgadza się. rowów, kanałów, nie wiem, pod kładzenie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej. zastosowań jest sporo, na pewno każdemu by się taka maszyna przydała. Tak, może być z kabiną, tak jak tutaj mam przykład, może Tak, być może z być pałąkami, bez- czyli z kabiną bez- otwartą. Przepraszam panowie, dzięki. Tak, ale jak już wykopiemy tego rowka, coś tam odepchniemy, że tak powiem, zrobi nam się hałda, powiem potocznie, kupa ziemi, trzeba by ją załadować na przykład, nie? Na przykład. Na przykład, bo tam szuflą szuflą nie. Michaszko, zastosowanie tutaj do tej maszyny jest sporo większe. Multione, włoska marka, która ma około 200 elementów roboczych, najprzeróżniejszych. Od łyżek 4 w 1, które działają podobnie jak te w katach, czyli w maszynach budowlanych stricte, przez trenchery, czyli można zrobić to samo co tutaj, wykopać sobie tylko szybciej i wężej. Czyli tak zwane koparki łańcuchowe. Tak, to jest właśnie te trenchery, czyli coś, co mamy do kładzenia kabli, kładzenia... Czyli jakichś tam maksymalnie urządzeń. wąskie, że tak Tak. powiem, żeby też nie niszczyć, że tak powiem, dużej powierzchni. I tu nawet do metra 20 można sobie takie tym trencherem Głębokości? wykopać. Tak, betoniarki, koparki, najprzeróżniejsze, kosiarki, zamiatarki, spychy. Czyli można i do budowlanki, i nie wiem, i do wszystkiego. zakładania ogrodów, i nie wiem, brukowania. Zdecydowanie do największej ilości branż ta maszyna w naszej ofercie ma zastosowanie i faktycznie do różnych branż się sprzedaje. Jasna sprawa. Co jeszcze tutaj?
Tu takie tam mniejsze te łyżki, to wszystko to jest takie zgrabne, zwinne tam, że Tak, to- możemy wjechać w trudne jakieś zakamarki, miejsca. Oczywiście też pewne miejsca są, gdzie powstają ograniczenia wagi sprzętu, nie możemy czymś cięższym wjechać tam po chodnikach. mamy nie takie chodnikach. malutkie modele, tam dwójki, czy trochę mniejsze od tej piątkę, mamy 11, która jest już całkiem spora, także no, Okej. dla każdego się coś znajdzie. No i ładowarki teleskopowe, włoskiej marki Farezin, firma rodzinna, też już nieraz o niej mówiliśmy. Bardzo fajnie się ten model sprzedaje, 626. To jest tak naprawdę jeden z najmniejszych, czy najmniejszy de facto Najmniejszy model. i najpopularniejszy. A najpopularniejszy tutaj, Tak, no, no przyjął bo się bardzo. Mamy 6 metrów wysięgnik, mamy 2,6 tony, jest dosyć kompaktowa ta maszyna, 2,05 szerokości, także i do budynków sobie można nią wjechać. Oczywiście są też duże, nawet tam 14 i więcej metrowe wysięgniki, jak ktoś sobie życzy. Na głowę nie spadnie. No nie? Jest zabezpieczone, dobra. No i co? Tu schowała się typowo jakby budowlana maszyna, Tak jest. która no, wywodzi się z tego rynku i na Tak. nim funkcjonuje i chyba jest takim, można powiedzieć, Mercedesem prawie. Marka niemiecka Weikor, bazująca tak naprawdę na Atlasie, który też jest popularny, bo to jest jakby to samo. Też w różnych wielkościach, tu akurat mam taki dość mały model. Tak, to jest chyba jeden z najmniejszych Tak. modeli, nie? Mam oczywiście na placu też większe. Też mogą być z ramieniem tutaj teleskopowym, Tak. jak dobrze pamiętam. Mamy też od ręki, takie i takie właśnie. Nie? Okej. Także to, powiedzieliśmy, co mieliśmy. Trochę żeśmy pozwiedzali, mimo tam ograniczonego miejsca tutaj na targach, bo wszystkiego się nie da przywieźć. Wiadoma sprawa, zapraszamy tutaj na targi, na odwiedziny, ale Jeśli się nie uda, albo film będzie za późno, albo czas nie pozwoli. zapraszamy do naszych punktów, bo oprócz centrali w Tarnowie Podgórnym koło Poznania mamy oddziały w okolicy. Jeżeli chodzi o Kielce, mamy punkty tutaj we Włoszczowej, 70 km, mamy oddział w Antolce koło, czy jest między Miechowem a Książem przy Siódemce, mamy w Wierzchowiskach drugich koło Lublina. Czyli Także z taki każdej jeden z strony- największych punktów już tutaj Tak, w tej to jest duży okolicy. oddział, to jest filia, no ale tak naprawdę maszyny są dostępne w różnych punktach. Oczywiście zapraszamy na naszą stronę www.korbanek.pl, gdzie są kontakty, gdzie są maszyny naprawdę porządnie opisane. Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na YouTubie. Także tutaj myślę, że na dzisiaj wszystko. Dziękujemy i do zobaczenia. Trzymajcie Mamy nadzieję się. w Tarnowie Podgórnym. Przyjemności.